i jedziemy tam się zamknąć na 3 dni i będziemy tam kosztować ayahuaski. Są tu skorpiony, tarantule, węże. Mnie ugryzła w rękę i w nogę, ale boli. Ceremonia jest dzisiaj, w której ja będę startował. Dostajesz z takiego kieliszka, to jest takie mocne, mocno brązowa maź. Z nich wychodziły takie, wiecie, to co mieli w główce trochę, nie? Ze mnie wychodziło samo szczęście praktycznie. Cześć, nazywam się Łukasz Kasztelan i witam na kanale Przybij Piątaka na końcu świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata, biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał. Jesteśmy w miejscowości Lamas, jest to kawałeczek od Tarapoto, tam nie wiem, pół godziny i będziemy tutaj dziś parkowali nasz samochód. Czekamy na takiego gościa, który jest tam poleconym znajomego i będziemy jechali do dżungli, do takiego miejsca ceremonialnego i jedziemy tam się zamknąć na 3 dni i będziemy tam kosztować ayahuaski. Pan nam tutaj znalazł takie piękne miejsce u siebie przy domu. Ma tutaj jakieś tuktuki, ma też auto, ale chyba nas autem zawiezie, mówił. No nasze auto by tam podobno nie dojechało. Też wam pokażę trochę, jak się żyje, zobaczcie. Gotuje się w takim, można powiedzieć, zlewie zrobionym, takim piecu. Motory albo się przerabia, albo się już takie kupuje. Honda wiem, że chyba takie już robi gotowe. A jak nie, to trzeba przerobić, musi być daszek. Wydaje mi się, że to jest oryginał ze względu na to, że daszek jest z tej samej marki co motor, więc już tutaj takie gotowizny robią. No i musisz mieć takie, o. I tutaj wtedy zahaczasz, o tutaj gdzie sznurki są, zahaczasz jakby padało folię i zrzucasz na dół i wtedy masz przeciwdeszczowe. Tutaj mamy właśnie Hondę i Honda już jest oryginalna i Honda ma tutaj takie już gotowe boczki. No i Honda to Honda, prawda? Aha, jest napęd na lewe koło na przykład silnika, prawe się wtedy kręci samo. No zmyślmy. Blacha to jest podobno trochę skaranie boskie dżungli tutejszych czasów. Mianowicie podobno jest do tego bardziej gorąco, no ale jest bardziej praktyczny i strzechy nie trzeba robić. Tak, już teraz wiem, że jeżeli można jechać tylko tym, to znaczy, żebyśmy tam nie dojechali busem. Nie mamy takiego prześwitu, nie mamy takich opon. To wiele tłumaczy, droga będzie najwyraźniej ciężka. Owoce dżungli, ława. Smakuje trochę jak arbuz, tylko jest inne w konsystencji. Dobra. Jedziemy tyłem, bo inaczej by nie dało rady chyba. A, porque es aquí. No, jesteśmy na miejscu. Patrzcie, jak fajnie. Staliśmy pokój. Ciekawe to wszystko jest, odjechane takie na maksa w samej dżungli. Tada. Zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali Przybij Piątaka w całej Polsce. Aktualnie mieścimy się tylko we Wrocławiu i w Lubinie, ale pracujemy nad rozwojem tej sieci, dlatego zapraszam do naszych lokali. Świetna oferta, świetne menu, wszystko znajdziesz na przybijpiątaka.pl i również zapraszam do wzięcia franczyzy Przybij Piątaka, jeżeli chcesz mieć swój biznes i swój lokal gastronomiczny. Będziesz go wtedy prowadził razem ze mną. Zapraszam. Klaudia coś postanowiła w dżungli ugotować. A co jest w dżungli, Klaudia, oprócz banany, no bo co może być? Banany są tu, za taką siatką, żeby owady i karaluchy nie chciały wpierdzielać. Dom, słuchajcie, tutaj jest taki mega otwarty, w sensie, że nie ma nawet ścian. Tam jest miejsce ceremonii, to jest kilka domów tutaj, takich raczej otwartych. To jest nasz spokój, no i tam nie ma ścian, tylko jest trochę firanką osłonięte i tyle. Ceremonia jest dzisiaj, w której ja będę startował. Klaudia jutro będzie miała prywatną. Będzie to trwało od 20
gdzieś do 1 w nocy. Ogólnie raczej nie ma wstępu tutaj tak z czapy na 1 dzień czy 3 dni jak my chcemy. Minimum tutaj ludzie przyjeżdżają na jakieś 10 dni, zazwyczaj przyjeżdżają na 3-4 tygodnie i oni to traktują jako trochę terapię. Jedzą 2 posiłki dziennie. Bardzo mało rozmawiają, trochę próbują dotrzeć gdzieś do siebie, wyciszyć się, uspokoić, posiedzieć trochę w wodzie, jeśli mają ochotę w rzece. Są tu skorpiony, tarantule, węże, ale podobno nie ma ich dużo jakoś bardzo. Tutaj jest kilka tych domów, jak widzicie, tam na przykład jest dom, zazwyczaj jest to po prostu dach i materac i jakaś konstrukcja drewniana. Zazwyczaj większość jest właśnie na takich palach. Podobno mnie tu nic nie zje, ale nigdy nie wiesz, to jest dżungla. Skoro boa był na ulicy, to może być wszędzie. Bujna roślinność jest bardzo. Tam troszkę wyżej też są domy. Są też dzieci. Dlatego, że jacyś ludzie też mieszkają na stałe. Nie dosyć, że jesteśmy w samym środku dżungli, to jeszcze jesteśmy jakby między górami. To jest dopiero ciekawe. Słuchajcie, dużo psów ma albo tutaj jakąś chorobę, albo nie wiem o co chodzi, że gubią sierść. Temu zostało dosłownie kilka włosów i on tu ma samą skórę. Nie ma tu nic, prawda, pies? Ale jest bardzo radosny. Pewnie jeszcze wam jutro powiem jak doznania. Podejrzewam, że nie będę mógł nic nagrać, jeżeli chodzi o ceremonię. Poza tym tam ma być kompletnie ciemno. Klaudia nawet w domu obok nie może zapalać świateł, więc i tak by nic nie było widać, więc no nic nie nagram. Ale będą gongi, będzie dźwięk. Może Klaudia coś spróbuje zarejestrować z odległości. Patrzcie jakie wielkie mrówki. Słuchajcie, jak pół palca mniej więcej. Naprawdę, nie przesadzam. Ale mnie użarła, ja pierdykam. To mnie ugryzła. W rękę i w nogę. Ale boli. Ajajaj. I to bardzo, jak ugryzienie osy prawie. Ale mi się wpakował niepotrzebnie. Uważajcie na te mrówki, bo mnie ugryzła i to tak boli. I wziąłem ją, rypnąłem ręką i w rękę mnie jeszcze zdążyła ugryźć, ledwo żywa. Wady dżungli są takie. Mnóstwo ugryzień. To jest mrówka na przykład. To są muszki te małe. Tak, gdzieś mamy jakieś coś bliżej nieokreślone. Ale ogólnie kropki są wszędzie. A to jest nasz pokój. To taki na wypasie, ale zobaczcie, tutaj ścian nie ma, tylko są firanki. A, deski są. A, to tu nie ma. Tu nie ma ścian, jest tylko moskitiera z firanką. No i na górze w ogóle nie ma ścian. I tutaj też nie ma ścian. I tutaj też nie ma ścian. I tu między pokojami też nic nie mamy. Nie wiem, czy można kręcić, ale Julek już zasnął. Chciałam wam tylko powiedzieć, że Łukasz wyruszył na swoją podróż. I zaczęli śpiewanie, czyli zaczął się rytuał. Bo to wygląda tak podobno, że najpierw się pije tą całą ayahuaskę, a następnie po godzinie szaman zaczyna śpiewać. Nie wiem, odjechane to trochę jest. Zobaczymy, co powie jutro. Najstraszniejsze jest to, że śpimy w tej dżungli, bo owady są takie wielkie, a w kuchni na dole, jak robiłam jedzenie, to po prostu spikały ropuchy wielkości mojej ręki. No, ale to chyba po prostu tak jest tutaj. Tu się żyje razem ze zwierzętami, bo wszystko jest potwierane, nie ma okien. Po prostu tak jest. Łukasz poszedł. Mam nadzieję, że nic mu nie będzie. No, ale trzeba próbować w życiu różne rzeczy, więc jakby co tam, nie? Kojarzycie, jak wczoraj wam pokazywałem ten strumyk? Hardcore na maksa. Trochę wam opowiem, jak to wczoraj było. Tutaj
siedział sobie szaman. Każdy dostał swoją leżankę, miał podpisaną lub pamiętał, która jest jego. Było nas około 15 osób i to była maksymalna grupa, jaka tutaj może być. Zazwyczaj właściciel aż stara się, aby było tak u niego w ośrodku tak do 8 osób, natomiast no, miejsca ma na 15 powiedzmy i tyle było wczoraj. Na początku trochę czekaliśmy, potem szaman dostał ayahuaskę, która była w butelkach do takich jakby tam modlitw, coś tam z nią porobił, postukał, ochuchał, opukał, ogadał i zaczęło się picie. Każdy po kolei z koła wstawał, podchodził i dostawał kieliszek. Pije się tego kieliszek. Jak ktoś jest pierwszy raz albo nie chce za dużo, to pije pół kieliszka. I potem po jakichś 2 godzinach dostanie drugie pół. Dostajesz takiego kieliszka, to jest takie mocno brązowa maź, taki płyn, intensywny w smaku, taki raczej gorzko, ziołowo, roślinny taki. To wszystko się jeszcze działo przy jakimś tam świetle, świecy. Następnie świeczka zgasła i po prostu sobie leżeliśmy jakieś tam, nie wiem, pół godziny. Co jest ciekawe, że szaman też wziął kielona, żeby wiedzieć, kiedy działa. No i jak zaczynało działać, to szaman zaczynał śpiewać sobie. I fajne było to, że szefunciu, jak zaczął śpiewać szaman, to osoby, które tam były po raz pierwszy albo które chciały troszkę fajnie doświadczyć i się dobrze czuły, to wziął ich i położył szamanowi tak jakby przed siebie, tam gdzieś na materacu i można było wtedy poczuć go za sobą, on tam grzechotał i śpiewał i wtedy tak głębiej do ciebie docierało. I wtedy zmieniał takie osoby, które chciały tam co piosenkę, no i tych osób tam nie wiem, było ze 3 czy 4, które chciały, no to je tam wziął. Ja też w tych byłem i to byłem jako pierwszy i bardzo to fajnie na mnie zadziałało. Jakie były skutki? No zadziałało to na mnie bardzo dobrze. Mianowicie ja się poczułem bardzo szczęśliwy, mogłem sobie pomyśleć, było mi bardzo fajnie i przyjemnie. Jak jeszcze ten szaman śpiewał, to naprawdę miałem duże szczęście w sobie. Jesteś względnie świadomy na temat wszystkiego. Natomiast, sorry, że się cały czas drapię, ale takie komary po prostu, że szok. Kilka razy zaśpiewała też taka tutaj osoba, która się zajmuje ceremoniami, jeździ po Europie i robi takie ceremonie. I ona też śpiewała i miała bardzo fajny głos, takie ludowe hiszpańskie przyśpiewki zaśpiewała, takie ładne. No i co jeszcze wam powiem, każdy dostaje na początek leżankę, ale też miseczkę, czy tam wiadereczko, jakiś tam papier toaletowy i trzeba mieć ze sobą wodę, dlatego że bardzo dużo osób, jak już to zacznie tam działać po tych 30 minutach, powoli zaczynają gdzieś tam wymiotować. Mi się udało nie wymiotować, natomiast byłem w toalecie chyba ze 3 albo 4 razy i się bardzo fajnie oczyściłem. Czy to jest takie, że o Boże, jak mam nie czyścić, to ja tego nie chcę? Nie, to tak nie działa. To czyszczenie jest takie wręcz przyjemne i w ogóle się nie obrażasz na to, że to jest, dlatego że dzięki temu stajesz się taki lekki i pusty w środku. Nie wiem jak jest przy wymiotach, może trochę się bardziej męczysz, natomiast przy samej toalecie ja właśnie tak miałem. Nie martwcie się, że robicie pod siebie czy coś, jesteś świadomy, wstajesz, idziesz do toalety, jak coś tam ci jest trochę nie tak, to prowadzący tutaj, który się opiekuje ludźmi, ci pomoże. No i po 2 godzinach tej przyjemności troszkę mi to zeszło. Byłem w toalecie i jak wracałem, to poprosiłem o półkubka i wtedy to już mi zadziałało prawie na całą noc. Do godziny 1 w nocy to potem trwało. Szaman cały czas śpiewa z jakimiś przerwami i tam sobie grzechotką grzechocze, albo właśnie ta dziewczyna śpiewała. Bardzo to fajnie wszystko współgrało ze sobą. Zajmujesz się sobą, nic się nie dzieje. Dużo sobie myślisz, dużo sobie wyobrażasz i jest bardzo fajnie. Potem sobie wróciłem do pokoju. Prawda, nie mogłem jeszcze zasnąć praktycznie do rana. Dużo myślałem, ale fajne to było. Nie przeszkadzało mi to, natomiast byłem taki zmęczony, a wstałem, już się czułem normalnie. Nie mam dolegliwości żołądkowych i wszystko jest ok. Tylko 15% ludzi przyjeżdża, takich zdrowych jak my, którzy chcą po prostu sobie spróbować tego. Duża część ludzi przyjeżdża się leczyć, przyjeżdżają na długo, na 3-4 tygodnie i leczą się z depresji, z raka, ze schorzeń jakichś. Wtedy oni się w tych domach, w tych chatkach, które wam pokazywałem, zamykają na 3 tygodnie przykładowo. Piją sobie jakieś tam roślinki takie różne, lecznicze, jak tutaj mówią, pracują z roślinami, czyli piją jakieś tam
ziółka, herbatki na różne rzeczy. Dużo przebywają sami ze sobą, pracują nad sobą, mają tych ceremonii tam ileś, co któryś dzień, nie wiem, czy co drugi, czy co trzeci. Teraz będzie co drugi. Nie wiem, czy tak jest ciągle. No i tak pracują nad sobą. No i widać było, że niektórzy tam się męczą i pracują nad jakimiś schorzeniami, jak wczoraj byłem. No bo z nich wychodziły takie, wiecie, to co mieli w główce trochę, nie? Ze mnie wychodziło samo szczęście praktycznie. Takie bardzo przyjemne rozkminy i doświadczenia, a z niektórych tak różnie. W większości też raczej pozytywne takie reakcje były, ale no zdarzyły się tam jedna czy dwie takie, że się przez chwilę niektórzy trochę męczyli, stękali coś tam, ale ogólnie wszyscy są potem jakby na plus z tego wszystkiego wychodzą, że są zadowoleni. Dobra, ja się z wami żegnam i zapraszam na wywiad z właścicielem tego obiektu, gdy już troszkę pozwoliliśmy sobie porozmawiać, jak się tu prowadzi biznes tego rodzaju. Będzie on w następnym odcinku. No i jeszcze troszkę tu będziemy. Klaudia ma przyjaciela w dżungli. Ten pies jest okrutnie brzydki, ale bardzo ją lubi. O, jak słodko. Ale jest sposób. Łobuz kocha najbardziej, pamiętam. Słuchajcie, przepraszam was za jakość dźwięku tutaj, ale no leje od rana tak, że no ciągle jest głośno, bo tu leje, a wszystko, wiecie, jest pokryte blachą. Stuka i jeszcze ta rzeka jest taka wezbrana i szumi masakra. No pokaż, co masz. Jakiego słodziaka masz. To jest taki piesek jak podobny do kotków małych. No. Bardzo małych. Tam państwo mieszkają. Woda zebrana, deszczowa. O, motory. Jeden z tych motorów jest szefuncia tamtego naszego. Pewnie ten, krosowy. Pasuje do niego. Bardzo mi się podoba, że pranie się robi i nikt go nie ściągał. Mimo że deszcz lał cały dzień. Wiecie co to jest? To jest właśnie roślina ajołaski. Jest ciekawa bardzo, jest taka pogmatwana i taka wysoka, aż tam, aż tam, aż tam, aż tam. Ja zrozumiałem, że to są dwie rośliny. To jest drugi składnik ajołaski odpowiedzialny za halucynacje i wizje. Z tego tu się bierze liście stąd. Tam jest jakiś taki związek DHC czy coś, nieważne. I on odpowiada właśnie za te wizje, a z tamtego drzewa głównego ajołaskowego się bierze korzeń albo korę, nie wiem. Ja wam osobiście z tego miejsca jako spróbowanie i przygodę mogę to z czystym sumieniem polecić. Najwyżej wam się nie spodoba. A można ciekawe rzeczy się dowiedzieć o sobie. Tutaj koło nas są też rośliny lecznicze. Bierzecie na przykład takiego listka. To jest jakaś lecznicza roślina. Opuszczamy ten przybytek. Było ciekawie i lecimy. Pilnuję ją cały czas, jak siedzi na ławce tutaj na przykład, to siedzi tu koło niej. Jak siadła na kanapie, to od razu przyszedł koło niej, jeszcze łapkę jej dał i się tak przytulił przez chwilę do cycusia.